Witam serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie trochę inny materiał, czyli płyta HPL, która jest montowana zawsze na stelażu. To co widzicie teraz to stelaż drewniany, ale może być oczywiście stelaż aluminiowy, o którym powiemy sobie trochę później. To zdjęcie jest jednym z najczęściej wyszukiwanych zdjęć, jeżeli chodzi o płyty HPL i o montaż. Zauważmy, że nie ma tutaj połączeń, czyli nie ma tutaj żadnych śrub, żadnych nitów, żadnych wkrętów. To dlatego, że płyty HPL możemy sobie mocować albo na połączenia mechaniczne, albo na połączenia klejowe. I teraz pytanie, co to jest płyta HPL tak naprawdę? Jest to High Pressure Laminate, czyli nowoczesny, wyjątkowo trwały materiał, który świetnie sprawdza się na elewacjach budynków. W szczególności w miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne, czyli tam, gdzie będzie wiało, gdzie będzie padało. Składa się on z wielu warstw papieru impregnowanego żywicą, które są sprasowywane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Bardzo podobnie brzmi do spiechów kwarcowych, jakby nie było. Taki proces sprawia, że płyty HPL są odporne na wilgoć, promieniowanie UV, zarysowania oraz działanie substancji chemicznych. Dzięki temu płyta HPL zachowuje swój wygląd i kolor przez długi czas, nie wymaga częstej konserwacji, co jest istotnym atutem dla inwestorów poszukujących trwałych i estetycznych rozwiązań. Płyty HPL dostępne są w różnych kolorach, fakturach oraz wzorach, co pozwala na dopasowanie ich do różnych stylów architektonicznych, od nowoczesnych, minimalistycznych fasad po bardziej klasyczne rozwiązania. Dodatkowo ich lekka konstrukcja nie obciąża znacznie budynku, co umożliwia zastosowanie HPL na wielu typach elewacji, czyli na przykład na elewacjach budynków remontowanych czy przebudowywanych. I teraz w tym momencie co my tutaj mamy? Mamy stelaż krzyżowy, tak naprawdę. Mamy, nie wiem czy tutaj pod tym jest ocieplenie, tak naprawdę nie widzę, żeby tutaj znajdowało się jakiekolwiek ocieplenie, biorąc pod uwagę tą część, ale to jest najmniej istotna kwestia. Najważniejszą kwestią jest to, że mamy tutaj płytę, którą przyklejamy sobie do stelaża. Idziemy na następne zdjęcie, będziemy sobie wywalać. Następne zdjęcie, jak wygląda gotowy, przyklejony zestaw płyt na jakiejś takiej ściance dekoracyjnej. Wygląda mega estetycznie. Ok. Dalej mamy budynek, w którym zastosowane mamy drewno i coś, co wygląda na beton. Tym betonem jest nic innego jak płyta HPL. Tym drewnem jest również nic innego jak płyta HPL. To, co mamy na posadzce, to już nie jest płyta HPL i to, co mamy w tym miejscu, to też nie jest płyta HPL. To jest podstawowy wylany beton. Zauważcie, że tutaj mamy narożnik, który nie jest osłonięty żadnym kątownikiem, żadną listwą. Pod spodem mamy konstrukcję i pod spodem mamy na całości stelaż, prawda? Tutaj nasze glify, czyli nasze wnęki okienne również mają płytę HPL. Myślę, że tutaj widać takie drobne ustrojstwo i to jest dla nas sygnał, że tam jest kawałek stelaża, który idzie w pionie, prawda? Bo to też trzeba sobie rozplanować. Dalej, mamy tego rodzaju budynek. Tutaj to już bym nie powiedział, że to jest płyta HPL, ale to jak najbardziej, prawda? Mamy fajny materiał, nowoczesny budynek, nowoczesna elewacja. Idziemy dalej. To jest majstersztyk, jeżeli chodzi o elewację. Elewacja w dwóch kolorach, jak widzicie mamy szary i prawie biały. Nie jest to taki biały, jakby powiedział pan Zygmunt Heiser, że bielszy nie będzie, ale prawie. Mamy stelaż, do którego to wszystko kleimy i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ok, teraz mamy drewno i coś takiego. Tutaj nie jestem przekonany, czy jest to płyta HPL. Jeżeli jest to płyta HPL, to w tym momencie ma bardzo mały zapas zostawiony. To na pewno jest płyta HPL. Podczas wyszukiwania właśnie w taki sposób się pozycjonowała. To jest na 100% płyta HPL, gdzie jeszcze widzimy tutaj w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu widzimy nitowania, prawda? Tu. Jest to płyta, czyli laminat, który swoim wyglądem ma przypominać nam drewno. Idziemy dalej. Tutaj mamy dokładnie to samo, czyli tu w tym miejscu mamy ramę, obramowanie, mamy stelaż i na stelażu przynitowana, co widzimy tutaj, płyta HPL.
Tu to nitowanie widać jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak ta struktura jest fajnie dopasowana. Teoretycznie tu moglibyśmy powiedzieć, że zaczyna się jakaś kontynuacja. Tutaj mamy wersję nitowaną, nie jest to wersja klejona, więc te wszystkie połączenia tutaj widać bardzo fajnie. Jedyną rzeczą, która na przykład mi się nie podoba, to jest fakt niezgrania tych nitów, prawda? Jeżeli one byłyby w jednej linii, wyglądałoby dla mnie przynajmniej rewelacyjnie. Kwestia tutaj jest odległości tak naprawdę, dlatego że tutaj nie możemy na przykład tego nitu przenieść w to miejsce, ponieważ kwestia mocowania właśnie w narożach. Idziemy dalej. Już mamy domek jednorodzinny, płyta HPL, która będzie mocowana na stelażu, ale tym razem klejona, na taśmie. Tutaj dokładnie to samo, ale inny kolor drewna. No więc to nie musi być tak, że to jest tylko drewno czerwone, że to jest tylko tek, tylko sosna. A tutaj wybór jest naprawdę ogromny. Ilość producentów na rynku, czy polskim, czy międzynarodowym, również jest ogromna i tutaj nie chciałbym ani nikogo faworyzować, ani nikogo wskazywać jako producenta, ponieważ ten materiał nie jest materiałem sponsorowanym. Zobaczcie, jak tutaj to fajnie połączone w ten sposób, że górna okładzina, górna krawędź okna łączy nam się z tą linią, prawda? Zastosowanie tutaj różnych szerokości sprawia, że te linie nam się bardzo fajnie łączą i dają nam bardzo fajny efekt. Tutaj mamy dokładnie to samo, płyta HPL w bardzo jasnym, naturalnym kolorze. Tu nie widzę nitowań, więc będziemy mieli to jako element klejony. No więc jeżeli na przykład zasłaniamy sobie stare wejście do garażu, w tym momencie od środka robimy sobie ocieplenie, robimy sobie stelaż, czyli ściankę szkieletową i na to płyta HPL, rewelacyjna. Ok, to jest też zdjęcie, które bardzo często pojawia się w wyszukiwaniach, a przynajmniej tych, które ja prowadzę dla różnych materiałów, dla różnych projektów. I tutaj również zobaczcie, że mamy stelaż i możemy zobaczyć, jak ten stelaż pod spodem będzie szedł, prawda? Tutaj mamy mocowanie z dwóch stron stelaża, tu już nitowanie do jednego elementu. I idziemy dalej, kolejna płyta HPL, tym razem czarna, tym razem szara. Oprócz tego, że one mają różne kolory, mają również różne wykończenia, czyli tutaj mamy więcej połysku, nie sądzę, żeby to był całkowity mat, tutaj mamy całkowity mat, nie? Tutaj jakiś velvet albo coś takiego. Kolejne zdjęcie, może nie najlepsze, może nie największe, nie najfajniejsze, ale również bardzo fajnie pokazujące, jak taką płytę można wykorzystać. Idziemy dalej. Tu już jest detal, zbliżenie. Widzimy, że ta płyta tutaj z tymi glifami wychodzi i kwestia rysunku, kwestia tej linii, która się tutaj pojawia. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby albo był równy narożnik, albo żeby ta płyta najeżdżała na glif. Dla mnie albo tutaj coś się zadziało, albo ktoś miał jakiś taki bardzo dziwny pomysł na wykończenie tego. Czy wygląda elegancko? Wygląda. Czy wygląda ładnie? Wygląda. Czy to jest tylko złudzenie optyczne? Może być. Mamy wewnętrzną, to jest chyba już wewnętrzna, wewnątrz budynku. Również płyta HPL, która jest klejona. Coś pięknego. Tam materiał wygląda bardzo, bardzo estetycznie. Dalej, materiał wyglądający jak drewno. Tutaj mamy kratkę wentylacyjną, budynek prefabrykowany, co widzimy tutaj po konstrukcji. Sprawdza się idealnie, dodaje fajnego rysunku na elewacji. Tutaj dokładnie to samo. Mamy część, która jest ropowata, więc ja zakładam, że pod tym może być element wentylacyjny. Do tego całość na stelażu ładnie obrobiona, nic dodać, nic ująć. Tutaj dokładnie to samo. Studio 1408, Architecture Interior Design. Mamy płytę HPL klejoną w tym miejscu. Moim zdaniem mamy płytę klejoną również w tym miejscu. Bardzo często, jeżeli mamy glify, gdzie wyjeżdżamy troszkę delikatnie sobie z tymi glifami, mamy płytę HPL. Niestety zastosowanie takiego zabiegu, jeżeli tu mamy tynk, a tutaj mamy płytę, stwarza troszkę problemów technicznych, co można też opanować. Tu mamy płyty w dwóch kolorach, czy w dwóch materiałach. Jedna płyta to jest deska i pamiętajmy, że ta deska to jest każda osobna płyta, która jest sklejona albo z dystansem,
albo nie. Czasami jest w ten sposób, że mamy zakładkę, która idzie pod spodem, plus do tego bardzo fajna szara płyta. Tutaj wykończone jest to narożnikami, żeby to wyglądało estetycznie. Dla mnie lepiej by było, jakby tych narożników po prostu tam nie było. Idziemy dalej, mamy coś, co przypomina nam drewno, a przynajmniej tak w zamyśle miało przypominać, i czarną płytę, która bardziej wygląda na alucobond, czyli na stalowe panele, o których też będziemy za jakiś czas mówić. Jednak mi się to wypozycjonowało jako płyta HPL. Ok, to zdjęcie już było, powtórzyło się. Tutaj mamy wstawki z płyty HPL. Ja niedawno byłem w Wiśle, w bardzo fajnym hotelu, tutaj na zaproszenie Kreatywne Budownictwo, i tam budynek właśnie wyglądał, resort z tego co pamiętam nazywał się Wislow, i tam dokładnie w taki sam sposób było to rozwiązane, czyli był tam tynk w połączeniu z drewnem i tym drewnem było nic innego jak płyta HPL na stelażu. Coś mniej więcej w ten deseń, tak jak tutaj jest to zrobione. Tu widzimy, nie mamy jeszcze stolarki, bardzo fajnie zrobiona. Nie wiem, czy to jest wizualizacja, czy jest to zdjęcie, czy jest to makieta, ale zamysł jest dokładnie taki, jak prezentuje sobą płyta HPL. Dokładnie taki sam zamysł był właśnie w hotelu Wieslow. A jeszcze raz powtórzę, byłem tam na zaproszenie z firmy Kreatywne Budownictwo na urodzinach, za co bardzo dziękuję, bo bardzo fajnie wyszło. Resort mega fajny, pokoje bardzo komfortowe i to też nie jest lokowanie produktu z mojej strony. Mamy połączenie czegoś, to tak naprawdę nie jest przeze mnie widoczne i nie mam zamiaru się zastanawiać, co to jest. I tutaj mamy właśnie wstawki drewniane, które będą bardzo mocno oszczędne. Tu to się również pozycjonowało jako płyta HPL, czyli mamy stelaż, mamy mniejsze odstępy, mamy większe dylatacje w poziomie. Obiekt podłużny, tu mamy jakiś klejony piaskowiec, również bym wyszedł z założenia, że będzie to klejone do stelaża. Zauważmy, tu mamy stelaż, tu mamy podbitkę, która jest wentylowana, bo to również można zrobić sobie z płytą HPL, można sobie w bardzo fajny sposób taką podbitkę zrobić i wywentylować, tylko ważne jest to, żeby od góry dać siatkę, żeby nam ani robactwo, ani małe ptaki się nie dostały. Co mamy dalej? Dalej mamy elewację z płyty, która jest w bardzo fajny sposób składana. To nastręcza pewnych problemów. Jeżeli przy standardowej płycie coś nam się stanie i gdzieś przy wykonawstwie będziemy mieli poślizg centymetra dwóch, no to tam się nic nie dzieje, prawda? Tutaj jednak wykonawca już musi się troszkę napocić, żeby się to zgrało. I moim zdaniem tu się troszkę musieli napocić, ponieważ ta linia tutaj, która jest, się po prostu nie zgrała. No, tak mogą wyglądać nasze elewacje. To jest błąd drobny, na który mało osób zwraca uwagę, jednak może się przydarzyć. Jeden z bardziej standardowych wykonań, jeżeli chodzi o płytę HPL, czyli mamy płytę wzdłużną, to się tak naprawdę nic konkretnego nie dzieje. Zbliżenie, czyli mamy detal. Mamy płytę z prawej, z lewej, tu mamy wyjście na zewnątrz też, moim zdaniem płytą HPL, tylko do końca nie wiem, w jaki sposób zostało to tutaj zakończone, czy zaślepione, czy przyklejone. Dla mnie to troszkę wynalazek, ale nie będzie. Obudowa garażu. Tu mamy starą cegiełkę, mamy jakąś taką puszkę zbiorczą, dlatego że widać, że co tu się dzieje, wodę mamy odprowadzoną z garażu i wodę mamy odprowadzoną z dachu. Więc wzorem angielskim wpieprzenia takiej puszki gdziekolwiek, byleby tylko było, i już robi nam się pełen Belzebub, czyli pełne świństwo, którym ktoś zepsuł całą elewację. Zauważmy, że tutaj mamy taki bardzo dziwny spadek tej płyty i ona była docinana na miejscu. Da się? Oczywiście, że się da. Bardzo fajny budynek, jak go otwierałem, zastanawiałem się tak naprawdę, co autor miał na myśli, robiąc dwa kolory drewna, które różnią się od siebie z niewielkim odcieniem, ale coś na pewno miał. To już było, tutaj mamy płyty HPL w kilku kolorach i tym się możemy tak naprawdę bawić. Zobaczcie, jak taka elewacja może wyglądać i jak w bardzo fajny sposób może się prezentować. Dokładnie taki sam efekt, czy bardzo podobny, możemy uzyskać, nawet troszkę bardziej kolorowy, troszkę bardziej mieniący się, stosując dekomikę na przykład z Bolixa,
gdzie dobieramy sobie kilka odcieni materiału, robimy sobie podziały na elewacji i później wykonawca właśnie wykonuje nam konkretne panele za pomocą dekomiki, czyli za pomocą tynku żywicznego. Dobra, mamy znowu czysty podział architektoniczny, czyli mamy wyjście na zewnątrz płytą. One też występują w kilku grubościach, także to nie jest tak, że będziemy mieli jedną grubość. Mamy płytę, która idzie, czy połączenia, które tutaj mamy, zauważcie, w pionie. Tu mamy w pionie, no idziemy w poziomie, prawda? I tutaj w niektórych miejscach one się zgrywają ze sobą, te płyty, tutaj również, ale w niektórych miejscach rozchodzą się całkowicie. To jest bardzo fajnym bajerem, dlatego że nadaje nam, może inaczej, nie ma tej monotonii, prawda? Nadaje nam dynamiki na tej elewacji. To też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o podejście. Dość standardowy element. Całość na wełnie mineralnej, całość na stelażu. Tutaj mamy kompozyt prawdopodobnie, albo jakieś drewno tekowe, bądź innego rodzaju drewno impregnowane. Tak naprawdę ostatnio, czy jakiś czas temu, rozmawiałem z wykonawcą, który mówi, że nawet drewno sosnowe można w taki sposób zrobić, jeżeli je najpierw wysuszymy, a później będziemy je topić w żywicy, czy w impregnacie. W momencie, jeżeli to drewno nasiągnie tym impregnatem, wyschnie pierwszy, drugi raz, w tym momencie mamy drewno identyczne jak drewno egzotyczne, które po prostu jest tak zalane żywicą samo w sobie, że tam się nic nie stanie. Dobra, mamy płytę, która jest nitowana, co widzimy po tych małych kropeczkach. Czy wygląda to fajnie? Wygląda to fajnie. Kwestia tego, ile my chcemy na taką elewację wydać i czy chcemy, żeby te nity były widoczne, czy chcemy, żeby to było klejone. Czy klejone odpadnie? Nie powinno. Czy nitowane się zepsuje? Też nie powinno. Prawda? Wszystko w zależności od. Tu mamy jakąś taką kosteczkę, jakąś taką przebudowę, bo oryginalnie raczej nie sądzę, żeby to było. Mamy żaluzje, które się tutaj pojawiły, czarną stolarkę, beton wylewany, bo to nie będzie element gotowy, nie będzie to Elka, beton wylewany z czarną furtką, do tego biały HPL aż pod samą górę, obróbka blacharska będzie pod spodem, rewelacja. Co my tutaj mamy? Beton, czarna płyta HPL, biała płyta HPL, kawałek nowoczesnej architektury, który na pewno wiele osób urzeknie. Tu mamy kolejną kostkę, która została przebudowana, bądź budynek w taki sposób wyglądał, moim zdaniem została przebudowana na bardzo modernistyczną, nowoczesną bryłę. A tutaj już z bliska, prawda? Tu widzimy stelaż, jak ten stelaż wygląda. Tutaj zaraz na którymś zdjęciu się pojawi z bliska pokazanie mocowania takiego nitowanego. I mamy pokazanie nitowania, w jaki sposób to wygląda. I tak jak mówię, czy to przeszkadza komuś, czy nie, wszystko w zależności od detalu. Te nity, które tutaj występują, zauważcie, one mają jednak swój urok, prawda? Jednak to fajnie wygląda, że te nity się tutaj pojawiają. Cała elewacja, rewelacja. Nic dodać, nic ująć. Odpowiednie oświetlenie z dołu, czy to będzie reflektor, czy to będzie listwa LEDowa, coś wspaniałego. Tutaj mamy nawet w ten sposób, że taras, który tu się pojawi, ma od spodu wykończenie płytą HPL. Na czysty porządek. Tu jest naprawdę bardzo czysto, bardzo porządnie to zrobione. Idziemy dalej, mniejsze zdjęcie, idziemy dalej, większe zdjęcie, bądź wizualizacja. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że mamy pełen, czysty porządek i naprawdę fajnie to wygląda. Kolejny element. Mamy daszek. Ten daszek, czy dużo wytrzyma, czy nie dużo wytrzyma. Kwestia tego, co będzie miał przenieść. Mamy płytę HPL, mamy jakiś kompozyt, wygląda naprawdę znacząco, poza tym, że jest po prostu brudne. To jest budynek, który włączył mi się jako pierwszy przy temacie płyty i mamy połączenie białego tynku, później mamy obróbki blacharskie, a na górze mamy dostawkę właśnie z płytą i wygląda to bardzo fajnie, poza tą białą linią, która nam się tutaj gdzieś pojawia. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie i stolarka, i płyta, i nawet ta pikawka z alarmu. Dobra, płyty HPL możemy stosować również na ogrodzeniach. Możemy, nie musimy. One na pewno będą cieńsze, na pewno będą mniej wytrwałe, jeżeli mówimy o mechanikę i o napieranie na takie ogrodzenia, ale z drugiej strony nikt nie robi ogrodzenia po to, żeby ktoś nie kopał, prawda? Więc stosowanie pełnych profili również nie ma większego
znaczenia tak naprawdę. I to jest zdjęcie, które mi się bardzo podoba. To jest bajer, który rzadko widzę i naprawdę robi wrażenie. To również jest płyta HPL. Zdjęcie nie jest obrócone, to jest taras. Czyli mamy taras, prawdopodobnie mamy łapy, mamy słupy betonowe, na tym mamy legary, na tym mamy kontrlegary, na tym klejone mamy, oczywiście wszystko jest z przekładkami wyciszającymi, czyli z gumami, i na ostatnie, na kontrlegary mamy przyklejoną taką płytę HPL. Wygląda rewelacyjnie. Kwestia detalu. Ten detal naprawdę robi swoją robotę. Plus płytka elewacyjna do tego, no po prostu nic, tylko się zakochać. Dalej. Elewacja bardzo dynamiczna. To też jest budynek już istniejący. Nie jest to w żadnym wypadku wizualizacja. To jest dokładnie to samo. To już wchodzimy w jakieś takie kraje dziwne, typu Indie, typu Bangladesz, tego typu architektura. Uwierzcie mi, tam taka architektura jest na porządku dziennym, poza tym klejeniem takim dziwnym, grubych sztukaterii. Znowu, drewno, tynk, standard. Już dzisiaj u nas. Mamy wykończenie płytą, która jest całkowicie polerowana, czy laminat, który jest nałożony na tą płytę, imituje nam troszkę czarne szkło. A na górze mamy czyste obróbki systemowe, do tego mamy biały HPL z białymi nitami, po prostu czysto. Tutaj moim zdaniem kwestia tego stelaża, który się tutaj pojawia, ja wiem, że to jest z bliska, ale ja bym jednak ten stelaż robił czarny, jakkolwiek, ale czarny. To zdjęcie już było, a tu mamy zbliżenie, prawda? Jeżeli to jest konstrukcja drewniana, no to tutaj mamy przekładkę dylatacyjną i mamy nity. Może to nie jest do końca przekładka dylatacyjna, to jest generalnie po to, żeby nam to wszystko ładnie pracowało. Pamiętajmy, że drewno pracuje inaczej. Płyta HPL, która jest kompozytem, pracuje zupełnie inaczej i te dwa elementy muszą się ze sobą zgrać. Ok, mamy płytę HPL w pełnym, czystym porządku, mamy ją białą i mamy drewno, najczęściej stosowany materiał. Tu jest mniej więcej pokazane, jak taki stelaż może wyglądać. Nie musi, może wyglądać. To jest drewniany stelaż, czyli tutaj mamy drewniane słupy, pomiędzy tym mamy wełnę mineralną i o takich montażach za chwilę będziemy mówili, bo zaraz pojawią się filmy. Znowu mamy bardzo ładną, modernistyczną bryłę. Mamy płytkę ceglaną, bądź będzie to nie wiem, czy to będzie klinkier. Może być klinkier. Płytka klinkierowa. Plus do tego zadaszenie, płyta HPL, do tego mamy podbitkę i ja bym już robił podbitkę z płyty HPL, jeżeli miał być szczery. Beton, płyta HPL. Nic dodać, nic ująć. Tutaj akurat nie mamy co dyskutować. Tutaj mamy jeszcze wejście, prawdopodobnie jak dla mnie wejście do jakiegoś domku i zaczynamy z filmami. Tu mamy oznaczone jako dekokwarcyt. Wyłączymy. Brama zlicowana z elewacją, spieki kwarcowe. Czy to są spieki kwarcowe? No teoretycznie tak. Dokładnie w taki sam sposób wygląda płyta HPL i dokładnie taki sam sposób możemy, czy taki sam efekt możemy uzyskać właśnie z płytą HPL, czyli możemy sobie zrobić odpowiednią bramę, odpowiednią elewację i to wszystko może się nam po prostu schować. Rewelacyjne rozwiązanie. Kwestia dobrego zaangażowania i zgrania. Teraz mamy budynek, a nawet mamy zdjęcie. Mamy budynek, który w bardzo fajny sposób pokazuje zastosowanie tej płyty, szczególnie ta klatka schodowa, która się tutaj pojawia. I to za chwilę będziemy mieli zbliżenie. A Blum znany? Znany wszystkim. Każdy, kto ma meble z Ikei, miał w pewnym momencie system odsuwania z Bluma. Zauważcie, jak to bardzo fajnie wygląda. Klatka schodowa, tu mamy kraty WMA, czyli kraty ażurowe i do tego mamy obudowę z płyty HPL, którą się bardzo łatwo czyści, jest bardzo odporna mechanicznie, jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i tutaj możemy naprawdę sobie bardzo mocno porządzić takim elementem. Możemy obudować daszek, co żeśmy widzieli, możemy obudować klatkę schodową, możemy zrobić sobie filary, czy fake filary na wejściu. I naprawdę ten budynek będzie naprawdę bardzo mocno zyskiwał na wyglądzie. Jeżeli mówimy na przykład o
halach magazynowych czy halach produkcyjnych, to część biurową możemy sobie wykończyć z HPL-u, a część magazynową na przykład z blachy trapezowej, z blachy falistej, czarnej z fajnymi obróbkami i tutaj naprawdę jest czym porządzić. Ok, mamy co? Mamy sposób montażu, prawda? Wyznaczamy sobie montaż minimum 10 cm od narożnika, tutaj zakładam, że jest to wieniec. Mamy naszą konsolę, to jest konsola. Rozkładamy sobie konsolę po całym budynku. Oczywiście jest to robione w ten sposób, że jedna konsola jest mocowana na sztywno, druga mocowana jest na tak zwanym ślizgu. Ale to zobaczymy sobie zaraz przy montażu elementów pionowych. Teraz mamy wełnę mineralną. Ja jestem zwolennikiem wełny z welonem. Od razu tutaj na potrzeby animacji mamy po prostu zwykłą wełnę. Mamy kołkowanie zwykłym, standardowym kołkiem. Tutaj akurat Fishery Eco Twisty moim zdaniem nie są do końca potrzebne, nie są wymagane przy elewacji przy elewacji styropionowej jak najbardziej bym się za to zabierał. Ok, mamy profile, które są mocowane, mamy nitowanie, jedno, drugie, trzecie. Ja sobie to troszkę przyspieszę. Raz, dwa, trzy, prawda? Tu będą bardzo dużo elementów nitować. Tu jest narożnik. Do końca nie chciał tego filmu całego oglądać. Prawda? Pójdziemy sobie dalej. Mamy stelaż krzyżowy tak zwany. Czyli najpierw mamy elementy pionowe, później pojawiają nam się elementy poziome, do których będziemy mocowali wszystkie elementy. Mocujemy sobie obróbki, czyli elementy, do których wstawimy sobie płytę HPL tu. Tutaj wstawimy sobie płytę HPL w momencie mocowania glifów. Tu rozwiązanie za pomocą systemowej obróbki stalowej. Taśma EPDM na całości. Chodzi o to, żeby ta płyta mogła sobie pracować. Nawiercamy sobie mocowania i teraz będziemy się nitować. Pstryk, pstryk, pstryk. I nitujemy się na całości. Tak, w bardzo dużym skrócie wygląda montaż płyt HPL. Ok, idziemy dalej. Tutaj mamy akurat panów. No mamy panów, którzy to mocują. Mocują to na jakimś taśmie albo na wszystkim. Robimy dystans. Pan na dole trzyma, pan na górze trzyma. Przyklejamy równo ciap, 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 ciap na tasiemkę. Wyciągamy płytkę na górze, wyciągamy na dole. Mamy obróbkę, prawda? Z bliska może nie wygląda tak efektownie, tutaj coś nam się zadziało, ale z daleka myślę, że nikt nie będzie narzekał. Naprawdę nikt nie będzie narzekał na to, jak to zostało zrobione. Ja tutaj nie będę już szukał tego wszystkiego, dlatego zauważcie, że tutaj można, ja sobie przynajmniej mogę sobie znaleźć bardzo dużą rzeszę filmów, które pokażą mi dalej, jak to robić, jak to instalować. Ja tego akurat nie chcę robić. To jest rewelacyjny film, dlatego że zauważmy, że to są panowie, zauważcie, może nie panów, a rusztowanie, które jest tutaj wykonane z kawałków drewna, ale elewacja będzie rewelacyjna. Mamy. Później ściągamy folię. Wygląda rewelacyjnie. Czy jestem przeciwny tego typu montażowi? Nie. Czy to jest zamontowane tak, jakby ktoś ciała nie mógł? Oczywiście, że tak. Czy jest tu ocieplenie? Oczywiście, że nie ma ocieplenia. Czy jest deska z płyty HPL? Oczywiście, że jest. Mamy nawet datę.
Jak to wygląda? Biorąc pod uwagę, że kręcili to jakąś kosiarką, no to wygląda to rewelacyjnie. Wundermax Installation Techniques. Ok. Mamy płytę. Mamy ją docinaną. Mamy nitowaną. Znowu kosiarka w ruch. I nagrywamy, prawda? I mamy w tym momencie stelaż. Mamy wełnę mineralną. Mamy pokazane, jak to mniej więcej wygląda. Mamy pokazane, czym to będą kleili. Czy to jest mój ulubiony film? Oczywiście, że nie. Today I will Są dokładnie ci sami panowie, którzy kleili na początku, czyli tam, gdzie mówiłem o tym rusztowaniu. और Tutaj mamy dokładnie to samo, czyli rusztowanie płyty, या फिर 12 pan इंच chodzący z tą całą kosiareczką, chociaż tu już lepiej to wygląda. Mamy docinki, mamy stelaż, który gdzieś tutaj się pojawia, prawda? I do tego ये stelaża, पिलर हमें stelażu, HPL से stelaża कलेक्ट करना है। będzie wszystko bardzo ładnie Je przymocowane. I koniec Shit fix końców, की जा o रही właśnie, है tu mamy इस तरह से lepszą हम wersję. Prawda? पूरा Tu प्रोसेस किया जाता है। troszkę opadł, ale kto by się tym przejmował? Zaraz poprawimy. Dajemy przekładkę dylatacyjną? Oczywiście, że nie, bo przecież to सेम się कलर की zaraz रिबीट रहती naprawi. है। Płyta, jak widać, ये jest बहुत ही docinana na हाई budowie. प्रोडक्ट है। Tutaj było पूरी widać तरह से kawałki वाटरप्रूफ है। ये końcówki. सभी प्रकार के मौसम Proszę का bardzo. सामना भी कर सकता है। HPL इसको बोलते हैं। Można. इसकी Jak खास widać, बात ये है jeżeli ये बहुत ekipa यूजेबल है। nie ma super mega profesjonalnych narzędzi, ale jednak more ma thing I want to- umiejętności. Również można sobie taki materiał zastosować. I myślę, że nawet na takim budynku tutaj sobie zaraz zobaczymy. Jeden z ostatnich budynków, rusztowanie jest rewelacyjne. Mamy projekt, jak to ma wyglądać. Dokumentacja jest, projekt jest, więc nic innego, tylko ruszamy z robotą, prawda? Panowie kleją, panowie przyczepiają. Na górze mamy inny materiał, na dole mamy inny materiał. 100% są to Indie bądź Bangladesz. Ja nie jestem zrażony do tych krajów, oni mają po prostu inny sposób czy inne poczucie estetyki, które nie zawsze w europejskich warunkach daje radę. Ale pan jest bardzo zadowolony, ja również jestem zadowolony, że on z tego rusztowania w tych bucikach nie spadł, że nic sobie nie zrobił, że nie złamał karku. I tak życzę wszystkim elewatorom, żeby tak jak ten pan mieli uśmiech w sercu, uśmiech na twarzy, no i rusztowania trochę lepsze niż te, które tutaj są. Dzięki, pozdrawiam.